Rosyjska Duma w ostatnich dniach lipca 2023 roku podniosła wiek poborowy i zamyka granice, by nie doszło do kolejnego eksodusu jak przy wcześniejszej mobilizacji, co nie zmienia faktu, że lokale poborowe znowu zapłonęły żywym ogniem. Cała sytuacja wydaje się być tym bardziej zastanawiająca, ponieważ Putin w lipcu podpisał rekordową liczbę tajnych dekretów, z których ponad 60% w ogóle nie zostało opublikowanych, otrzymując klauzule tajnych. Dajcie, пожалуйста, ему mikrofon. Spokojnie, Władimir, nie skorzystam. Mam swój. No dobrze, wracając do tematu, bo mnie nieco wybił. Czy Kreml chce coś ukryć przed swoimi obywatelami i światem? Czy ta kolejna mobilizacja może być, jak twierdzą niektórzy analitycy wojskowi, próbą szykowania się Rosji do wielkiej wojny? Co znowu knuje moskiewski przywódca i jego świta? Co to jest? Wypowiedzenie wojny Federacji Rosyjskiej. W którym to przypadku polecą wszystkie nasze aktywa, rakiety i inne. Zanim na dobre rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem Wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i za wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i ludzi ze mną współpracujących do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie dla siebie i swoich najbliższych możecie znaleźć coś ciekawego. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Rosyjskie władze pod koniec lipca przegłosowały podniesienie wieku poboru do wojska, mając na celu poszerzenie puli wyszkolonych rekrutów, którzy potencjalnie mogliby dołączyć do działań zbrojnych na Ukrainie. Ma to stanowić początek zmian mających na celu wdrożenie największej od lat 90. reformy wojska. Aby ułatwić uzupełnienie sił armii, która powiedzmy sobie wprost średnio spełnia oczekiwania Putina i jego kremlowskich załóżników, tym bardziej, że od czasów II wojny światowej siły Rosji nie poniosły strat większych niż w ostatnie kilkanaście miesięcy. Niepojęte. Od wódki czy od czegoś niepojęte. Po wprowadzonych zmianach osoby w wieku od 18 do 30 lat będą musiały służyć w rosyjskiej armii, gdy obecnie oficjalnie przedział ten wynosił 18 do 27 lat. Trwa wojna, a ty nie chcesz służyć w armii? Mi się to w głowie nie mieści. Co powiesz swojej matce? Że jej syn nie wypełnił swojego świętego obowiązku? A co powiesz matkom i żonom tych, których zmobilizowano? Co one mają powiedzieć? Państwo toczy wojnę z NATO. Postawili nam wybór, w którym chodzi o dalsze istnienie. Albo przetrwamy, albo nas zniszczą. Zarówno jako państwo, jak i jako naród. Próbując zapobiec wcześniejszym masowym ucieczkom z kraju mężczyzn w wieku poborowym, zatwierdzona ustawa zabrania również mężczyznom, którzy zostali powołani do wojska, opuszczania kraju, co jest oczywiście najprostszą drogą do wcielenia ich do armii. Krótko mówiąc, nasz poranek rozpoczyna się właśnie tak. Proszę nie nagrywać. To jest mój blog. Mam prawo nagrywać. Właśnie tak roznoszą karty powołania do wojska. Zobaczcie proszę. Prospekt Kondratiewski 68, budynek 4. Na posterunku od 7:30. A kim państwo w ogóle są? A kim pani jest? Ja tu mieszkam. Świetnie. Bardzo się cieszymy. A pan kim jest? Co za różnica? Proszę się przedstawić. Po co? Co pan tu robi? Proszę powiedzieć. A pan w ogóle ma sumienie? Do widzenia. Spójrzcie proszę. Karty powołania. Proszę pani, czy ma pani matkę? Dzieci? A dlaczego państwo się krępują? Po co zatrzymujecie mężczyzn? Kim państwo są? Na jakiej podstawie państwo się tu znajdują? Proszę się uspokoić i niech idzie pani dalej. Jeśli pani z czymś się nie zgadza, może napisać zażalenie. Tak, ja się nie zgadzam. Tacy są ludzie. Chociaż kilka miesięcy wcześniej, to jest w kwietniu tego roku, Kreml twierdził, że nie planuje nowego poboru. Cóż, najwyraźniej kolejny raz okłamano Rosjan i sytuacja wydaje się wyglądać diametralnie inaczej. Jak informowały podległe Kremlowi media, powołując się na słowa moskiewskiego komisarza wojskowego, oprócz wprowadzonych zmian prawnych, do namierzania niepokornych poborowych ma być także wykorzystywany system miejskiego monitoringu wyposażony w technologię rozpoznawania twarzy, chociaż to tyczy się głównie tamtejszej stolicy. Rosja zresztą już w kwietniu tego roku rozwiązała kwestię dostarczania wezwań mobilizacyjnych przez wprowadzenie cyfrowej ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Zgodnie z nimi powiadomienie o poborze otrzymane drogą elektroniczną ma być uznawane za dostarczone bez względu na to, czy adresat je przeczytał, czy też nie. Za niestawienie się przewidziane są surowe sankcje, natomiast granice są dla nich zamknięte od momentu,
momentu wysłania powołania do wojska. Według ostatnich doniesień The Moscow Times, powołującego się na dane Instytutu Polityki Gospodarczej Gajdara, jeśli przyjmiemy zatem, że zgodnie ze starymi zasadami w 2024 roku 6,8 miliona osób miało w teorii podlegać poborowi, to zgodnie z nowymi zasadami będzie to 9,1 miliona obywateli Rosji, czyli oznacza to objęcie możliwością poboru 2 300 000 osób więcej niż na starych zasadach. To jednak nie wszystko, bo jeden z członków Dumy, niejaki Aleksiej Żuralew, na marginesie to ten leśny dziad, który wszystkich włącznie z nami Polakami chce pozabijać, Przyjdziemy i zabijemy was wszystkich. zasugerował podniesienie wieku poborowego nawet do 50 lat. Obstawiam, że jest powyżej 50. Argumentując to stwierdzeniem, że każdy powinien służyć w armii, skoro zdecydował się żyć w Rosji, nie może być innego wyjścia i powinien spełnić swój obowiązek wobec kraju, bez względu na wiek i stan cywilny. Tyle, że jak się okazuje, ale posłuchajcie sami. A oto najciekawsza rzecz. Żurawlew nie służył w armii. Ani rosyjskiej, ani radzieckiej. Nic dodać, nic ująć. Ale co tu się dziwić, skoro Szojgu, który nigdy nie służył w wojsku, może być generałem. Zgodzisz się ze mną pewnie, że to proste pytanie o honor. Jesteś wszak generałem, a mimo to nie odbyłeś służby, nawet jednego dnia. Wysyłasz ludzi na śmierć. To wszystko pokazuje dobitnie zwykłym Rosjanom, że Kreml za wszelką cenę kładzie nacisk na wzmocnienie wojska, lecz nie kosztem ludzi bliskich jego strukturom. Mobilizują się bezkrytycznie. Nawet szeregowi, którzy mają ponad 40 lat i nie mieli ani jednego dnia bojowego, zostali zabrani. Nasze dzieci bez dwutygodniowego przygotowania, które nasz prezydent oraz minister obrony Federacji Rosyjskiej zagwarantowali, zostali wysłani do stref działań wojennych. Bo w rzeczywistości nie ucieka się do powszechnej mobilizacji, w ramach której mieliby zostać powołani niemal wszyscy mężczyźni, którzy służyli w wojsku, czyli de facto w wieku do 70 lat. Ale głównie dlatego, że to oznaczałoby, iż ci z wyższych stołków, siedzący sobie w przytulnych gabinetach lub na przyzwoitych emeryturach, czy prowadząc dochodowe biznesy, musieliby trafić w kamasze i na front. Dlatego Władimir Putin i jego przydupasy robią wszystko, aby uniknąć mobilizacji w niewygodnej dla nich formie, dzięki czemu wciąż utrzymują w miarę stabilne poparcie dla działań wojennych na Ukrainie. Ale takie, a nie inne zabiegi i tak już odbijają się płonącymi rosyjskimi komendami uzupełnień. W Rosji płoną komisariaty wojskowe. Tylko w ciągu ostatnich 2 dni dokonano około 20 prób podpalenia wśród miast. Doszło do tego w Sankt Petersburgu, Kałudze, Podolsku i Ulan-Ude. Media obliczyły, że na początku wojny w Rosji komisariaty wojskowe próbowano podpalić co najmniej 113 razy. Sporządzono schemat, które z komisariatów wojskowych było najczęściej dotkniętych podpaleniami. Z miesiąca na miesiąc robi się więc wszystko, aby wprowadzając szereg innych ograniczeń, które stopniowo w tym roku były po cichu i szybko zatwierdzane przez tamtejszą Dumę, pokazując rzeczywiste intencje Kremla w obliczu egzystencjalnego konfliktu z Zachodem, bez względu na koszty i to, co myślą sami obywatele, wyłapując ich na ulicach i siłą wcielając do wojska, co już nieraz pokazywały media. Tu należy również wspomnieć, iż w kraju Putina teoretycznie od obywateli wymaga się rocznej służby wojskowej. Ale co zrozumiałe, wielu znajduje sposoby, aby tego uniknąć. Na przykład ze względów medycznych, w celu zdobycia wykształcenia lub wyjazdu za granicę. A we wrześniu ubiegłego roku, gdy Putin ogłosił częściową mobilizację, Uważam, że należy poprzeć propozycję Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego dotyczącą przeprowadzenia częściowej mobilizacji wojskowej w Rosji. Powtarzam, mówimy tylko o częściowej mobilizacji. Do wojska zostaną powołane tylko osoby będące obecnie w rezerwie wojskowej. W pierwszej kolejności te osoby, które służyły w siłach zbrojnych, mają określoną specjalizację wojskową i odpowiednie doświadczenie. Przed skierowaniem do służby poborowi przejdą obowiązkowe dodatkowe szkolenie, opierające się na doświadczeniu zdobytym podczas specjalnej operacji wojskowej. protestujący wyszli na ulice w całej Rosji, pomimo że miała ona obejmować wcielenie do służby około 300 000 osób. Wielu mężczyzn przeciwnych Putinowi i wojnie po prostu uciekło z kraju. Byli i tacy, którym albo zabrakło pieniędzy, albo odwagi, by uciec i zostali wcieleni.
Podczas tej trwającej kilkanaście miesięcy batalii w większości przypadków Rosja odpierała ukraińskie próby odbicia utraconych terytoriów dużymi i krwawymi stratami. Obecne zmiany wprowadzone przez moskiewski rząd świadczą dobitnie o chęci rozszerzenia puli rekrutów, co można również odbierać jako wyraźny sygnał, że Putin w obliczu wielomiesięcznych dotkliwych strat na froncie przygotowuje się do długiej wojny. Gdy pod koniec ubiegłego roku minister obrony Siergiej Szojgu po raz pierwszy ogłosił plany zmiany wieku poboru do wojska, 300 000 rezerwistów zostanie wezwanych. Będąc szczerym, ta praca nie zostanie potraktowana jak jedna z wielu, ale jak systematycznie zaplanowana metoda, jak już zresztą powiedziałem. Ta mobilizacja, częściowa mobilizacja jest 1%, może lekko ponad, może 1,1% środków całkowitej mobilizacji. Wraz z dążeniem do rozszerzenia armii rosyjskiej do ilości 1,5 miliona żołnierzy z około 1 150 000 wezwał do podniesienia wieku poborowych, proponując zakres od 21 do 30 lat, ale ostatecznie podjęto decyzję ustalającą wiek od 18 do 30 lat. Rosyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi również agresywną rekrutację nowych ochotników do walki na Ukrainie i to nie tylko na terytoriach Rosji, ale również tych odebranych samej Ukrainie. 4 lipca Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie wysoki funkcjonariusz sił bezpieczeństwa, powiedział, że od początku tego roku do armii rosyjskiej dołączyło ponad 185 000 rekrutów. I dodajmy, że zrobili to ochoczo. Co równie ciekawe, Ministerstwo Obrony zachęca również tamtejsze kobiety do zasilenia szeregów rosyjskiej armii. Rekrutacja wciąż trwa, a Kreml tym samym zdaje się poniekąd potwierdzać poważne braki w siłach Putina. Brakuje wyspecjalizowanych rąk, zwłaszcza w przypadku wojskowych służb medycznych. Dlatego gratyfikacjami pieniężnymi zachęcane są lekarki, ratowniczki medyczne, pielęgniarki, ale także kucharki. Rosja rekrutuje więźniarki do armii. Według ukraińskich urzędników i niezależnej rosyjskiej organizacji Watchdog, Rosja ucieka się do rekrutacji więźniarek z kobiecych więzień do służby w rosyjskim wojsku, aby nadrobić rosnące straty na Ukrainie. Nie wiadomo, gdzie konkretnie kobiety miałyby być rozmieszczone, ale tamtejsze wojskowe biuro rekrutacji informowało, że Rosjanki będą służyć w tzw. rosyjskich regionach, do których zalicza się zaanektowane obwody, w tym także Półwysep Krymski. Ale i tu nie było raczej szaleńczego zainteresowania wśród rosyjskiej płci pięknej. Ostatnia fala podpaleń nie została przeprowadzona przez naszych wrogów na wojnie, a przez przeciwników mobilizacji. Według policji otrzymywali telefony o oszustach, którzy dzwonili do różnych osób i namawiali do rzucania koktajli Mołotowa pod różnymi pretekstami, takimi jak obietnica umorzenia ich pożyczek. Generalnie można więc odnieść wrażenie, że zwiększenie kontyngentu poborowego lub próba zwerbowania dziesiątek tysięcy, jeśli nie setek tysięcy żołnierzy kontraktowych i przygotowania do nowej fali mobilizacyjnej wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc ewidentną próbę realizacji planu długiej wojny, mającej na celu całkowite wyniszczenie lub wykrwawienie się tak Ukrainy, jak i samą rezygnację wspierających ją finansowo i militarnie sił zachodnich. A przy obraniu takiej, a nie innej strategii wojennej, Putin musi uzupełniać swoje zasoby szybciej niż jego wróg, określany przez moskiewskiego włodarza hipokrytę kijowskim reżimem. Podsumowując dzisiejszy materiał, musimy mieć świadomość, iż wśród Rosjan znajdują się również tacy, którzy uważają, że jeśli Putin i jego świta nadal zostaną u władzy, możemy jednego być pewni, iż będzie jeszcze więcej ludzkich nieszczęść, więcej trupów i to nie tylko wśród samego rosyjskiego społeczeństwa. A dopóki Putin jest u władzy, będzie tylko gorzej. Więcej trupów, więcej okaleczonych żyć, więcej uwolnionych przestępców Prigorzyna, więcej łez, więcej biedy i śmierci. Szalony, powiedziałbym, że bezmyślny. Ale widząc, co mówi i czyni kremlowski włodarz, także wśród innych narodowości. Tym bardziej, że tak dla niego, jak i jego najbliższej świty i sporej części światowych elit politycznych liczy się władza, kasa i bezkarność. A koszty, jakie ponoszą inni, to już nie ich problem. Bo przecież, jak powiedział sam Wowa, po co komu świat bez Rosji? Tak, dla ludzkości to będzie globalna katastrofa. Dla świata to będzie globalna katastrofa. Ale ja jako obywatel Rosji i głowa państwa rosyjskiego chcę zadać takie pytanie. A po co nam świat, jeśli w nim nie będzie Rosji? No może bez Rosji byłby specyficzny, ale bez niego
i jemu podobnych, z pewnością ludziom na świecie żyłoby się spokojniej. Właśnie dlatego coraz częściej odnoszę nieodparte wrażenie, że powinno się wszystkich takich delikwentów rzucić na jedną małą wyspę i pozostawić ich tam samych sobie. Szkoda tylko, że to mało prawdopodobne rozwiązanie. Tyle na dziś, moi mili. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.